Dzisiaj powiem Wam, jakie kwiaty możemy posiać w ogrodzie przed zimą w listopadzie. Taki siew przynosi nam wiele korzyści. Po pierwsze, zmniejszamy ilość prac, które musimy zrobić na wiosnę, a po drugie, zaoszczędzamy sporo miejsca na parapetach, zostawiając je dla roślin ciepłolubnych, bardziej wymagających, których nie możemy wysiać na jesieni. A tak rozsada będzie posiana, kwiaty same będą rosnąć, mocne i uodpornione. Jedynie, co będziemy musieli zrobić w maju, to je rozsadzić po ogrodzie lub pozostawić w tych miejscach, gdzie wyrosły. Dobrze jest, gdy je siejemy, wówczas oznaczamy to miejsce, aby przez przypadek nie wyrwać je razem z chwastami. Pierwszym jest wyżlin, czyli lwia paszcza. Jest to kwiat bezproblemowy w pięknych kolorach. Doskonała roślina na rabaty, ale również do obsadzenia skrzynek balkonowych i gazonów. Kwitnie przez całe lato, dlatego trzeba ścinać przekwitłe kwiaty. Wówczas się też zagęści i przyjmie kształt kuli. Kolejnym kwiatem to haber. Wystarczy raz go posiać w ogrodzie, a w kolejnych latach będzie już się sam wysiewał. Występuje on w różnych kolorach, pięknie wygląda wysiany na łące kwietnej. Wysiać na jesieni możemy również ozdobną kapustę. Na wiosnę siewki rozsadzamy, ona będzie rosła przez całe lato, a bliżej jesieni zobaczymy ją w pełnej krasie. Tym bardziej, że jest odporna na zimno, dlatego gdy pozostałe kwiaty jednoroczne już giną, ona dalej będzie ozdobą naszego ogrodu aż do pierwszych opadów śniegu. Kolejną rośliną jest różnokolorowa smagliczka. Ona również w kolejnych latach sama się wysiewa, ale zawsze warto jeszcze trochę jej dosiać. Ona również kwitnie do późnej jesieni, ale dodatkowo jeszcze pachnie takim miodowym zapachem. Gęsto posiana daje efekt dywanu, a dodatkowo tam, gdzie rośnie smagliczka, nie ma chwastów. Kolejnym kwiatem jednorocznym, który z powodzeniem można wysiewać na jesieni, jest godecja. Kwitnie bardzo obficie i przypomina azalię. Polecana na rabaty, skalniaki i kwiat cięty. Warto dla niej przygotować oddzielny kawałek grządki i posiać dość gęsto, wówczas na wiosnę będziemy mieć przepiękny, różnokolorowy dywan, a do tego zupełnie niewymagający. W tym czasie wysiewać możemy również astry. Odmian i kolorów jest wiele. Lepiej rośnie rozsada, ponieważ jest bardziej mocna i odporna. Wysiewać możemy również różne przepiękne odmiany nagietka. Nawet te śliczne, ozdobne nie straciły swoich walorów zdrowotnych i dlatego możemy oprócz radości z kolorowych kwiatów w ogrodzie pić z nich herbatkę. Napar z kwiatów stosowany jest w leczeniu chorób żołądka i jelit. Roślina ma właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Płatki dodane do potrawy barwią ją na żółto, nadając lekko pikantnego smaku. Kolejnymi kwiatami, których nasiona możemy wysiewać w listopadzie, jest kosmos, czyli onętek. Chociaż wiem, że w różnych rejonach kraju nosi też inne nazwy, w Warszawie nazywają je warszawiankami, ponieważ one urosną wszędzie i po wojnie rosły nawet na gruzach naszej stolicy. Dlatego jeżeli macie kawałek gruntu, na którym nic nie chce rosnąć, to warto tam posiać właśnie te kwiaty. O aksamitkach już Wam mówiłam, dlatego nie chcę się powtarzać i w prawym górnym rogu zamieszczam link do kwiatów, ponieważ zamieściłam już filmik na ten temat. Zapraszam do obejrzenia, bo naprawdę warto mieć je w ogrodzie. Dodatkowo wysiewam też kwiaty dwuletnie, na przykład margarytki. One też same się wysiewają po ogrodzie, a przyznam się Wam, że takie kwiaty lubię najbardziej. Także możemy wysiewać bratki i fiołki. Wiele osób próbowało robić to na wiosnę, ale rozsada nie zawsze się udawała. One lubią chłód.
Dlatego wysiane pod koniec roku już w kwietniu zaczną kwitnąć i zdobić nasze rabatki. Aby mieć samosiejki w kolejnych latach, zwróćmy uwagę na to, aby nie były to nasiona F1. W moim ogrodzie znajduję kwitnące bratki w różnych miejscach, nawet w trawie. Wymieniłam tylko kilka rodzajów kwiatów, ale proszę mi wierzyć, że jest ich znacznie więcej. Dlatego każdemu radzę wysiać jeszcze wiele innych, które lubicie, a ja ich nie wymieniłam. Warto poeksperymentować nawet na kilku nasionach, bo własne doświadczenie jest bezcenne i przynosi mnóstwo satysfakcji. Jeżeli nie macie dużo miejsca na parapetach, nie dysponujecie też wolnym czasem, to radzę zastanowić się nad siewem jesiennym, nieskomplikowanym, a dającym często dużo ładniejsze, zdrowsze i mocniejsze sadzonki, przy których nie musimy praktycznie niczego robić. A ja proszę Was o to, abyście podzielili się ze mną w komentarzach pod tym filmikiem swoją wiedzą i doświadczeniem w jesiennych siewach.